Jednym z kluczowych tematów twórczości Czesława Miłosza jest refleksja nad włóknami prywatnej tożsamości. Poeta myśli o niej, odnosząc się do filozoficznego horyzontu pytań o ludzką kondycję. Łączy ją także z namysłem nad własną przynależnością do wyobrażonych wspólnot, pokolenia małej ojczyzny, a także części Europy wyodrębnionej historycznie, politycznie i mentalnie. Ten ostatni problem chciałabym dzisiaj naświetlić. Kim czuł się Miłosz? Jak rozumiał swoją przynależność etniczną i wspólnotową? Jakim chciał być Europejczykiem, Słowianinem, Polakiem? Moglibyśmy też zapytać, dlaczego odpowiedź na te pytania wydawała mu się tak ważna. Powodów było oczywiście wiele. Tak zarysowane problemy pozwalały poecie odnieść się krytycznie do narzucanych mu przez historię ograniczeń. Pozwalały także wyrazić własny stosunek do dominujących narracji polskiej kultury, szczególnie mitów mesjanistycznych utrwalonych przez literaturę polskiego romantyzmu. Poeta oceniał je jednoznacznie negatywnie. Postawione pytania nakazywały wreszcie zaproponować wizję własnej kulturowej tożsamości. Miłosz kreślił ją niejako wbrew społeczno-politycznym realiom, utartym stereotypom i utrwalonym w literaturze wzorom bycia członkiem narodowej wspólnoty. Budował ją wokół wybieranych wartości, a potem emocjonalnie wzmacniał i proponował innym jako wzór wart rozważenia. Pytany o własny rodowód, o swoją mentalną przynależność, Miłosz zwykł odpowiadać, że jest obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, wspólnoty usytuowanej na pograniczu kultur polskiej i litewskiej. Dziad Miłosza ze strony matki, Zygmunt Kunat, pielęgnujący tradycje krajowców, mówił o sobie, że jest gente Lituanus, natione Polonus, co w tłumaczeniu oznacza z pochodzenia Litwin, z narodowości Polak. Poeta tę formułę powtarzał. Przekonywał, że ziemia ojców jest bardziej archaiczna niż ojczyzna, my bardziej ogólne niż Polacy i Litwini. Przedstawiając źródła swej organicznej niejako niechęci ku wszelkim formom nacjonalizmu, czy to polskiego, czy litewskiego, autor Ziemi Urlo wskazywał na doświadczenie bycia częścią wielokulturowej wspólnoty zobrazowanej w jego wyobraźni właśnie w micie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W świetle tego mitu wszelkie separacyjne dążenia narodów wschodniej Europy, pragnących umocnić swą jedność i odrębność, wydawały się poecie wielce niewłaściwe. Zagrażały bowiem otwartości na innych i skłaniały, co gorsza, do kompensacyjnych działań. Te ostatnie, miast wyzwalać doświadczonych przez historyczne katastrofy mieszkańców wschodniej części Europy, utrwalały w nich tylko poczucie bycia gorszym. Poczucie pudrowane później absurdalnym przekonaniem o wyższości wobec azjatyckiego wschodu i zdemoralizowanego zachodu. Przekonaniem tak silnie wybrzmiewającym w różnego rodzaju mitach mesjanistycznych. Miłosz przeciwnie, nie podzielał paradoksalnie splecionych w polskiej, słowiańskiej, wschodniej mentalności poczucia wstydu i zarazem wybrania. Obce było mu myślenie o historii regionu zarówno w kategoriach ofiary, jak i męczennika. Rozważając znaki szczególne bycia wschodnim Europejczykiem, daleki był także od powszechnego uznania, że jest mieszkańcem gorszej, zacofanej, niedojrzałej części Europy. Obce były mu, jak pisał, tak ulubione przez Słowian samobiczowania. Swoją biografię mieszkańca pogranicza, dodajmy, świadomie tę pograniczność w sobie pielęgnującego, postrzegał w kategoriach daru. Wilno, miasto swojej młodości, przedstawiał zawsze jako przestrzeń otwarcia na innych,
własną litewskość natomiast jako dar odmienności. W prywatnych obowiązkach notował: niech nikt nie posądza mnie o hołdowanie litewskiej snobistycznej mitologii. Jeżeli powołuję się tutaj na Litwę, to dlatego, że jest ona metaforą przyjścia spoza, a więc jakiejś inności i dystansu, na który pozwala inność. Nie dostanę drugiego życia i próbując pokazać sprzeczność, będącą samym moim losem, nie myślę dla żartu przebierać się w kostiumy z innej epoki. To, co w opowieści Miłosza łączyło narody i mentalności Wielkiego Księstwa Litewskiego, co stanowiło o ich niezwykłej wartości, to swoiście życiodajna peryferyjność przestrzeni, teurgia miejsca, mistycyzm wyobraźni, błogosławione zapóźnienie wobec modernizującego i sekularyzującego się Zachodu. Bycie obywatelem tej wyobrażonej wspólnoty oznaczało dla Miłosza także wierność obyczajom, a przede wszystkim swoisty sposób przeżywania historii. Poeta wielokrotnie powtarzał, że doświadczenie historyczne Słowian i innych narodów zamieszkujących wschodnie regiony kontynentu pozwoliło wykształcić wyobraźnię historyczną, która odpowiednio ćwiczona może dawać pewność ręki w spotkaniach z tematami silniejszymi niż historyczna zmienność, a więc z miłością i śmiercią. Wyobraźnię, która stanowić może punkt wyjścia do namysłu filozoficznego i teologicznego. Podpowiadał tym samym, że myślenie o kondycji jednostki jest ważniejsze, a w każdym razie bardziej podstawowe od politycznego czy społecznego zaangażowania. W eseju o naszej Europie pisał: polityka ulegała we mnie zaszyfrowaniu, przetwarzała się w obrazy kosmiczne. Wyobraźnia humanisty nie powinna być utożsamiana z wyobraźnią polityczną, a nawet zwraca się przeciwko niej. Na pograniczu Rzymu i Bizancjum w poezji polskiej zadomowiła się niepoprawna nadzieja, której nie zdołały wypełnić żadne historyczne klęski. Jest ona enigmatyczna i tylko z pozoru datuje się z czasu, kiedy Mozart pisał czarodziejski flet, czy też z wieku romantycznych uniesień. W istocie jej korzenie sięgają kilka wieków wstecz. Jak się zdaje, wspiera się ona na głębokiej wierze w zasadniczą dobroć świata, takiego, jaki wyszedł z ręki Boga, na bukolicznym dziedzictwie mieszkańców wsi. Wierny tej nadziei Miłosz zgłaszał po latach przynależność do jeszcze jednej wspólnoty wyobrażonej, przecinającej się, choć nie pokrywającej ani z terenami dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, ani ze słowiańszczyzną, ani z Polską. Mowa to o micie Europy Środkowej, rozwijanym szczególnie silnie w latach 80. i 90. XX wieku, w odpowiedzi na zniewolenie, jakiemu były poddane narody i społeczeństwa żyjące po II wojnie światowej za żelazną kurtyną. Miłosz nie był jedynym autorem tej opowieści. Współtworzył mit Europy Środkowej wraz z innymi emigrantami i dysydentami, Czechem Milanem Kunderą i Węgrem Georgiem Konradem. Co mieli oni na myśli, tworząc to pojęcie? Czemu chcieli się przeciwstawić? Za jakim rodzajem społecznego bycia chcieli się opowiedzieć? Najważniejszymi słowami, jakie powinny paść w odpowiedzi na te pytania, to słowa różnorodność, otwartość, wielokulturowość, wewnętrzna wolność. To, co upodabnia mit Europy Środkowej do mitu Wielkiego Księstwa Litewskiego, to znaczenie nadawane w obu przypadkach wspólnocie budowanej ponad etnicznymi i politycznymi granicami kultur i narodów. Narodów broniących się, podpowiadał Miłosz, stopem nostalgii, utopizmu i nadziei przed zawłaszczeniem i politycznym ujednoliceniem. Także w nie mniejszym stopniu przed narastaniem postaw nacjonalistycznych, które pojawiać się zwykły w odpowiedzi na zewnętrzne zagrożenie. Środkowoeuropejczyk w języku Miłosza i bliskich mu intelektualistów oznacza człowieka wewnętrznie wolnego,
przekonanego, że państwo totalitarne jest logicznym następstwem duchowego spustoszenia nowoczesnego człowieka i że stanowi rodzaj kary. A zatem, że własna obrona polegać musi przede wszystkim na odbudowaniu metafizycznego fundamentu przechowywanego w wyobraźni ludu. Pojęcie Europy Środkowej oznacza dla Miłosza także upartą wierność marzeniom o wspólnocie, która bogata w swe lokalne ryty opiera się zewnętrznym naporom. Oznacza myśl z jednej strony niechętną europejskiemu nihilizmowi, z drugiej używającą ironii jako broni przez zbyt nachalnie narzucaną wartością. Oznacza, jak mówił, zwyczaj rozdrabniania i przerabiania zachodnich idei skojarzonych z trwałością miejscowych obyczajów. Także szereg pisanych przez wieki utopii idealnego chrześcijańskiego państwa i literaturę znaczoną pewnym tonem i wrażliwością, nie do znalezienia gdzie indziej, ani w zachodnim, ani w amerykańskim, ani w rosyjskim piśmiennictwie. Oznacza nade wszystko swoisty sposób modelowania doświadczenia historycznego przez narody, którym dzieje kojarzą się z niebezpieczeństwem zagrażającym istnieniu narodowej wspólnoty. Narody, które na traumatyczne fakty odpowiadają właśnie wizjami tworzonymi w wyobraźni humanisty, ignorując w dużej mierze to, co stanowi polityczną realność. Credo wyznawane przez środkowoeuropejczyków składa się z kilku tyleż prostych, co heroicznych w świecie totalitarnym wskazań. Nakazu życia w prawdzie, wyrzeczenia się przemocy, walki o społeczeństwo obywatelskie. Miłosz wiedział oczywiście, że uczestniczy w kreacji mitu. Mówił wprost: Europa jest aktem wiary, projektem, a nawet utopią, ale powody mojego opowiedzenia się za nią są całkiem realistyczne. Europa Środkowa nie jest pojęciem geograficznym. Niełatwo jest wytyczyć jej granice, choć idąc ulicami jej miast, trudno wątpić o jej upartym życiu. Czy to będzie w moim barokowym Wilnie, czy w inaczej barokowej Pradze, czy w średniowieczno-renesansowym Dubrowniku. Uczucia i myśli jej mieszkańców muszą wystarczyć do nakreślenia linii mentalnych, które zdają się być trwalsze niż granice państw. Zdań tych, jak sądzę, nie trzeba komentować. Raczej zapytać, na ile zachowują one dzisiaj swą aktualność, już po upadku muru berlińskiego i przełomie roku 1989. Na ile wartości, wokół których powstawały i trwały mity Wielkiego Księstwa Litewskiego i Europy Środkowej, są dla nas ważne, gdy myślimy o teraźniejszej kondycji naszych narodowych wspólnot. Miłosz z pewnością powiedziałby, że oba wyobrażenia w niczym nie straciły na znaczeniu.